Stop. Dzisiejszy odcinek będzie spoilerem dla ludzi, którzy nie wiedzą, co się stało z Gwen Stacy i Flashem Thompsonem. Więc oglądacie na własną odpowiedzialność. Spider-Man Blue to efekt pracy jednego z najbardziej znanych duetów twórców. Jeff Loeb i Tim Sale w 1996 i 1999 roku stworzyli dla DC Comics dwie miniserie o Batmanie, które spotkały się z fantastycznym przyjęciem. A kilka lat później dodali do tego Catwoman When in Rome, która też się dobrze sprzedała. W roku 2001 rozpoczęli natomiast tworzenie dla Marvela czegoś, co potem zostało nazwane przez fanów kolorową trylogią. W jej skład weszły Daredevil Yellow, Spider-Man Blue i Hulk Grey. Pojawiły się też plotki o wydaniu Captain America White, ale niestety na razie na plotkach się kończy. Spider-Man Blue to prawdopodobnie najbardziej polaryzujący komiks o Spider-Manie, jaki został do tej pory wydany. Opowiada on na nowo wydarzenia z bardzo wczesnych przygód Spider-Mana, gdy John Romita Sr. dopiero rozpoczynał rysowanie tej serii w roku 1966. Nie jest to jednak próba osadzenia tych wydarzeń we współczesnym świecie, jak widzieliśmy to na przykład w serii Ultimate Spider-Man. Zamiast tego Loeb wzbogaca wydarzenia, znane już czytelnikowi, o spojrzenie na prywatne życie Petera Parkera, który skończył już liceum, rozpoczął college i znalazł się w zupełnie obcej sytuacji. Zaprzyjaźnia się bowiem z Harrym Osbornem, który przyjmuje go do paczki najbliższych znajomych i przekonuje w końcu Flasha Thompsona, żeby dał Parkerowi spokój. Peter kończy więc z życiem kozła ofiarnego, korzysta z uroków studenckiego życia, kupuje motocykl i przede wszystkim poznaje obie miłości swojego życia. Mamy tu też bardzo fajne spojrzenie na sytuację, która sprawia, że Flash Thompson postanowił zaciągnąć się do wojska. Chyba wiemy, do czego to doprowadziło wiele lat później. Został Venomem. Najczęściej pojawiający się zarzut wobec tego komiksu to niedobór Spidermana na jego stronach. I faktycznie jest go dosyć niewiele. Jeżeli ktoś skusił się na zakup, spodziewając się typowego dla pająka ciętego żartu, śmigania przez miasto na pajęczynie i powalania kolejnych przeciwników gołymi pięściami, to prawdopodobnie się zawiedzie. Być może ten komiks powinien się nazywać Peter Parker Blue, bo to właśnie Parker, a nie jego zamaskowane alter ego, jest postawiony w centrum uwagi. Narratorem tego komiksu jest sam Peter, który wiele lat po tragicznej śmierci Gwen nagrywa dla niej taśmy starym dyktafonem. Cała historia ma więc formę intymnego monologu, który tylko jakby przy okazji jest dla nas fantastyczną lekturą. Dla Parkera jest to katarzis i rozliczenie się z tragiczną śmiercią Gwen. Jeżeli nie czytaliście nigdy klasycznych przygód Spidermana, a konkretnie tych osadzonych pomiędzy pojawieniem się Mary Jane a śmiercią Gwen Stacy, to zauważycie pewnie, że Mary Jane jest tu przedstawiona zupełnie inaczej niż w nowszych przygodach pająka. Jest beztroska, impulsywna, może nawet trochę lekkomyślna. Tak właśnie przedstawił tę postać Stan Lee w połowie lat 60. Śmierć Gwen była jednak punktem zwrotnym w życiu zarówno Petera, jak i Mary Jane. Tak jak głosi myśl przewodnia tego komiksu, w życiu Spidermana musi się wydarzyć najpierw coś bardzo złego, aby mogło przyjść coś bardzo dobrego. Jak wiemy z perspektywy czasu, śmierć Gwen przyniosła ostatecznie Peterowi najlepsze, co przydarzyło mu się w życiu, czyli związek z Mary Jane. Graficznie ten komiks oferuje dokładnie to, czego możemy się spodziewać po nazwisku Sale'a na okładce. Ja jestem nim oczarowany. Pomimo pozornie prostych szkiców i ubogiej palety barw, udało mu się stworzyć niezapomniane plansze, na których umiejętnie operuje kształtem i wielkością kadrów. Wielkie splash page na całą stronę, czy nawet dwie, są tu użyte bardzo oszczędnie. Nie odniosłem wrażenia, że mają one za zadanie jedynie rozciągnąć historię na jak największą ilość stron, jak to często dzisiaj bywa. Kadrowanie jest świetne. Sale bardzo umiejętnie przechodzi od zbliżenia do planu ogólnego tam, gdzie wspomaga to narrację. Podkreśla też cichy, niespieszny poranek, przeznaczając 3 niemal identyczne kadry na scenę, którą mniej doświadczony rysownik wcisnąłby pewnie na 1. Spider-Man Blue to uczta dla moich oczu. Słowem podsumowania, dla każdego fana Spidermana jest to pozycja obowiązkowa. Jeżeli słabo znasz pajęczaka albo oczekujesz po komiksie wartkiej akcji, Spider-Man Blue może Ci się wydać zbyt powolny i melancholijny. Warto jednak sięgnąć po tę pozycję i przekonać się samemu. Tym bardziej, że Hachette wydaje dziś ten komiks w bardzo przystępnej cenie.
Ja za swój egzemplarz zapłaciłem dwukrotnie więcej i nie żałuję ani jednego grosza. Jest to ponadczasowa historia. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję, że jesteście tu z nami co tydzień. Oglądacie, komentujecie, łapkujecie, udostępniacie i ogólnie sprawiacie, że tworzenie szafy z komiksami ma sens. Dziękuję też Tomkowi ze Szczecińskiej Ligi Superbohaterów za gościnny występ, który trochę rozluźnił atmosferę przy omawianiu tak przygnębiającego komiksu. Widzimy się ponownie już za kilka dni. Trzymajcie się. Jeszcze się. A może przy tym Flashu Thompsonie damy takie ostrzeżenie, że uwaga, spoilery za 5, 4, 3. Ja nie mam mimiki? Nie, ja bym po prostu powiedziała i Gwen Stacy i Flash Thompson. Że nie ten... Chyba wiemy, do czego to doprowadziło wiele lat później. Wiesz, do czego to doprowadziło? Nie. To zatkaj uszy. Został Venomem. Ej, nie! A, to wiem! Możesz... Nie, tak trzeba nie. I tu. No. I tak zatrzymać się, czy z jakimś takim... Nie, tak myślę, że zatrzymać się. Zatrzymać się. No. Tak. Wysoki jestem do tego. Nie wiem, jaki zasięg to ma. Dobra, Joachim może wyjść z kadru. Dobra. Jedno ujęcie tylko. Musisz bliżej stanąć! Bliżej! Nie, to chyba się nam nie uda. I tu by panu się cofnę. Wypiłeś sok? Sok? Ten, co wczoraj kupiłam? Tak. Są kartoniki jeszcze. Chcesz kartonik? Niech będzie kartonik. Proszę. Spider-Man approves.